stworzyć startup, który zmienia świat i pomaga tysiącom osób, to marzenie każdego młodego przedsiębiorcy, także i moje. Dziś w Łap Startup projekt bardzo uroczy, bo pomagający jeszcze nienarodzonym dzieciom i ich mamom. Jak perfekcyjnie wykorzystywać możliwości telemedycyny i zdalnie monitorować serce płodu? Oczywiście sprawdzimy w dzisiejszym odcinku. W świat startupów, czyli młodych, innowacyjnych firm, które skorzystały z funduszy europejskich, wprowadzi nas Petros Psylos, student Politechniki Białostockiej. Na swoim koncie ma ponad 17 nagród w dziedzinie wynalazczości. Przez amerykańskiego Forbesa uznany został za jednego z 30 najlepszych innowatorów w Europie. Popularyzuje naukę, a w programie Łap Startup sprawdza, na czym polega innowacyjność polskich młodych startupów. Petros Psylos odwiedza dziś Wrocław, silny ośrodek naukowy Dolnego Śląska. To tu w głowach młodych doktorantów powstał projekt Pregnabit, czyli telemedyczne KTG do badania dobrostanu płodu również w warunkach domowych. Ten innowacyjny projekt pomaga przyszłym mamom i ich lekarzom lepiej i bezpieczniej prowadzić ciążę. Łączy w sobie znane cechy profesjonalnego stacjonarnego urządzenia KTG z narzędziem mobilnym. Co ważne, nie jest gadżetem, to certyfikowane urządzenie medyczne, którego rozwój i dalsze badania będą mogły być prowadzone m.in. dzięki funduszom europejskim. Pregnabit rozwija się wręcz w dynamicznym tempie. A jak działa? Czy możesz mi wytłumaczyć, jak działa to urządzenie? Bo tutaj mamy jakieś takie sensory, które przypina matka do ciała, tak? Tutaj przypominający telefon komórkowy, taki analizator specjalny. W jaki sposób to pracuje wszystko? To jest bardzo małe, mobilne KTG. Badanie KTG jest wykonywane na koniec ciąży. Jest to taki złoty standard, kiedy w ostatnich miesiącach kobieta wykonuje takie badanie w szpitalu bądź też w dowolnym ośrodku zdrowia. Do czego służy KTG? KTG służy do tego, żeby badać dobrostan płodu. Na dobrostan płodu mierzymy dwa parametry. Jeden z nich to jest akcja serca płodu. Dzięki tej sondzie właśnie jesteśmy w stanie, to jest sonda ultrasonograficzna. I to na zewnątrz przypinamy, ona wie, jak serce dziecka bije. Dokładnie zdalnie, tak. Jesteśmy w stanie powiedzieć, jak bije dziecku serce. Nakładamy na nią odrobinę żelu, tak żeby odpowiednio przygotować tą sondę do pomiaru i następnie szukamy odpowiedniego miejsca, gdzie najlepiej ten sygnał jest zbierany. Zakładamy ten czujnik, też podpinamy czujniki. Tak. Ten centralny mózg wszystkie dane zbiera, po 30 minutach wysyła do specjalisty i specjalista, siedząc po drugiej stronie, na przykład w jakiejś klinice przed monitorem, widzi wszystkie odczyty z tych czujników i jest na tej podstawie w stanie wydać diagnozę. Tak, natomiast to, co jest bardzo istotne, to to, że my stworzyliśmy cały system, telemedyczny system Pregnabit, na który składa się zarówno to urządzenie małe, mobilne, ale i profesjonalne, certyfikowane KTG oraz Medyczne Centrum Telemonitoringu, gdzie wykwalifikowany personel medyczny na bieżąco, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wszystkie zapisy analizuje. Ale zupełnie wszystkie? Tak, zupełnie wszystkie. Na ile to jest praca algorytmów, a na ile człowieka? Bo algorytmy też część pracy wykonują. Tak, mamy takie algorytmy podpowiadające, które mówią nam o tym, który zapis jest najbardziej prawdopodobny, żeby sprawdzić go w pierwszej kolejności, ale i tak za każdym razem osoby medyczne wykwalifikowane do tego, żeby takie badanie analizować, analizują wszystkie zapisy i zwrotnie wracają z tą informacją do pacjenta. A jak coś złego się dzieje? Lekarz zobaczy na ekranie, że w analizatorze numer 2300 wystąpiły jakieś zaburzenia. Co wtedy następuje? Mamy odpowiednią procedurę medyczną i w zależności od tego, co dokładnie się dzieje. Za każdym razem, co jest bardzo istotne, nie zostawiamy pacjentki samej sobie, dając jej tylko informację zwrotną. Prowadzimy ją od początku do końca, czyli wykonujemy telefon, często zbieramy dodatkowe informacje. Jeżeli byłaby taka potrzeba, wzywamy również karetkę. Ginekolodzy i położnicy patrzą na Pregnabit z coraz większą ufnością. Miarą sukcesu urządzenia są bezpieczne, a także uratowane dzieci. Jest dosyć spora grupa pacjentek, która jest przyjmowana na oddziały patologii ciąży, właściwie tylko po to, żeby mieć wykonane badanie KTG. Wykorzystując takie tele-KTG, możemy uniknąć tej hospitalizacji, zaproponować pacjentce diagnostykę kardiotomograficzną w domu, w warunkach domowych i po kilku dniach pacjentka może się zgłosić do swojego lekarza
jest wgląd do tych badań. Siłą tego startupu jest silny zespół, dobrze podzielone role, ekspansja na rynki światowe i europejskie. Bardzo mnie cieszy to, że zainteresowanie naszym produktem jest z całego świata. Pojawiają się zapytania jakby i z Europy Zachodniej, i z takich bardzo egzotycznych rynków, na przykład z Republiki Baszkirii, z Peru, z Indii i wszędzie mamy bardzo pozytywny odbiór. Program Łap Startup robimy po to, aby odnajdywać najciekawsze startupy w kraju, które korzystają z funduszy europejskich. W jaki sposób wy skorzystaliście z funduszy europejskich? My, jak zaczęliśmy swoją przygodę z projektem, to rzeczywiście znaleźliśmy ludzi, którzy nam zaufali, którzy dali prywatne środki po to, żeby stworzyć takie urządzenie, które nazywa się Proof of Concept, czyli udało nam się wykreować prototyp. Dzięki temu miałyśmy szansę z Patrycją zbudować zespół, który wiarygodnie był w stanie stworzyć wnioski, dzięki którym można aplikować o różnego rodzaju programy. I dotychczas jesteśmy beneficjentem kilku programów, w tym między innymi Go Global, który pozwalał nam przejrzeć, jak wyglądałoby nasze wdrożenie na rynkach zagranicznych, takich jak rynek niemiecki. Udało nam się pozyskać Horyzont 2020, jego pierwszą fazę, która też pozwala na rozpoznanie innych rynków, które by nas potencjalnie interesowały i w które chcielibyśmy nasze urządzenie wysłać. No i to, co najważniejsze, a w zasadzie takie dla mnie najważniejsze, no bo osobiście jestem najbardziej zaangażowana w te prace badawczo-rozwojowe, to rzeczywiście program, który udało się pozyskać całkiem niedawno, czyli Szybką Ścieżkę. To jest dotacja w wysokości około 7 milionów, która pozwoli nam teraz zrealizować wszystkie nasze plany na temat kolejnej rewizji urządzenia, czyli ta pierwsza, którą teraz wystartowaliśmy, sprzedaż jest już w rynku, użytkowniczki z niej korzystają, no a przed nami dużo pracy, żeby to urządzenie było jeszcze lepsze, jeszcze ciekawsze. W programie już teraz w gronie ekspertów ocenimy szanse projektu na dalsze powodzenie i jeszcze większy sukces. Zacytuję teraz pomysłodawców tego startupa Pregnabit. Powiedzieli: chcielibyśmy wesprzeć personel medyczny, aby doprowadzić każdą ciążę do szczęśliwego zakończenia. Czyli de facto jest to startup, który ma ambicje zmieniać świat. Dobra jest to motywacja według was? No, o to właśnie chodzi, żeby za pomocą technologii dokonywać takich zmian, które ulepszają nasze życie. I tak jak ci młodzi przedsiębiorcy, a właściwie przedsiębiorczynie, bo to są dwie kobiety, które założyły ten startup i ja bardzo zawsze kibicuję takim projektom, rzeczywiście są w stanie monitorować serce nienarodzonego dziecka z każdego miejsca na świecie, bo ostatnio też czytałam, że wdrożyły swoje rozwiązanie w jakichś afrykańskich szpitalach. Tak, tak. To świetnie. Rzeczywiście zmieniają świat tam, gdzie jest najbardziej tego potrzeba. Korzystają z technologii, umiejętnie łączą klocki, puzzle i korzystają z technologii, które już są, robiąc coś wspaniałego. Radek, a czy ważny jest design w takich projektach? Znowu zacytuję tym razem jedną z pacjentek, która powiedziała: sama jestem pod wrażeniem, że udało się tak ważne i poważne badanie spakować do mini, eleganckiego sprzętu. Design jest ważny? Design jest bardzo ważny z wielu względów. Z jednej strony nie tylko chodzi o wielkość, jak to wygląda, ale przede wszystkim o użyteczność i o tym trzeba pamiętać, mówiąc o designie. W tym wypadku jakby urządzenie dotyka bardzo takiego ludzkiego tematu, jakim jest ciąża. To jest taki moment w życiu każdego człowieka, gdzie warto wesprzeć i tutaj jakby misja tej firmy, którą przed chwilą przytoczyłeś, no jest genialna i udaje im się to na pewno zrobić, a sam design absolutnie jest istotny i trzeba o to dbać i tutaj w tym przypadku bardzo dobrze się to udało. Pamiętajmy, że chcemy ułatwić życie tym kobietom, a nie utrudnić, a nie stresować dodatkowo. Więc to urządzenie nie może ważyć 15 kg i obsługiwać 3 osoby, bo to jakby straciłoby totalnie sens tego urządzenia. Ale jeszcze wróćmy do startupu. Biznes dla mam i ciężarnych to jest chyba to. Nie dość, że produktowo, to też marketingowo. Tak, wydaje się być bardzo atrakcyjne, a poza tym, jak wiadomo, rynek coraz szerszy, a poza tym kobiety w ciąży są szczególnie wrażliwe na takie produkty, które mogą je zabezpieczyć, zapewnić im pewność, więc wydaje się, że to jest rzeczywiście bardzo dobre trafienie w grupę odbiorców. Dlaczego jest taka duża trudność, jeżeli chodzi o komercjalizację projektów medycznych? Bo często mówi się, że trzeba 1000 certyfikatów zyskać, żeby to w ogóle przetestować, już nie mówiąc o produkcji i wdrożeniu tego urządzenia. Skąd ta trudność się bierze i jak to rozwiązać? Czy da się rozwiązać? No właśnie dlatego, że jakby rynek jest bardzo trudny, żeby się do niego dostać. Z jednej strony są bardzo długie różnego rodzaju testy, certyfikaty, żeby to uzyskać, na które potrzeba z jednej strony czasu, z drugiej strony pieniędzy.
I to jest pierwszy problem. Dostępność do różnych form finansowania też w Polsce nie jest tak dostępne, jak jest to na przykład w Dolinie Krzemowej. Dalej nie mamy też firm farmaceutycznych czy medycznych takich i w takiej ilości, które mogłyby być też partnerami w rozwijaniu takich produktów. Stąd jakby w Polsce jest dosyć trudno z takimi produktami, natomiast absolutnie to nie jest niemożliwe. Chodzi też o kapitał tak zwany ryzyka, bo to są projekty bardzo często ryzykowne, wymagające milionów bardzo często na badania. A co jeżeli takie coś się nie uda? Ryzyko jest na pewno większe, ale też potencjalna wygrana jest zdecydowanie większa, więc warto, myślę, się nad tym zastanowić. Dokładnie tak. Medycyna jest rozwijającym się rynkiem na całym świecie, więc jest też jedną ze specjalizacji, którą wybraliśmy, żeby szczególnie w nią zainwestować środki europejskie, ponieważ po pierwsze w Polsce mamy świetny potencjał do tego, żeby takie projekty rozwijać, a po drugie rynek jest właściwie nieograniczony. Jest to bardzo osobliwy temat, bo mamy z jednej strony naukę, a z drugiej technologię bardzo często. Na przykład różne implanty, oprócz tego, że trzeba teoretycznie opracować, to też trzeba jakoś wyprodukować i nie wiem, zaprojektować. I wiem, że fundusze europejskie też w tych sprawach bardzo często ułatwiają zadanie. Tak, program Inteligentny Rozwój to jest program, gdzie promujemy ideę od pomysłu do rynku, czyli finansujemy projekt od tych właśnie bardzo skomplikowanych badań, poprzez testy, pilotaże, aż po wprowadzenie produktu na rynek. Więc takie startupy, małe, średnie firmy mogą się ubiegać o finansowanie na przykład w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości właśnie na wprowadzanie swoich produktów na rynek, nie tylko polski, ale też rynki zagraniczne. Trzymacie kciuki za projekt Pregnabit? O, ja trzymam kciuki za każdy polski projekt, a jak na ich czele stoją dwie zdolne kobiety, to tym bardziej zaciskam moje dłonie. Informacje dla osób pragnących założyć lub rozwinąć własny startup z pomocą funduszy europejskich dostępne są na blogu łapstartup.pl. To miejsce przygotowane z myślą o wszystkich odważnych i innowacyjnych. Warto uczyć się na przykładzie innych. To była już puenta naszego odcinka, ale na koniec jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli chciałbyś, tak jak bohaterowie dzisiejszego naszego odcinka, osiągnąć niebywały sukces, wchodź na naszą stronę łapstartup.pl oraz pisz do nas, a z chęcią Ci pomożemy i podpowiemy, jak zacząć orientować się w tym biznesowym świecie. My oczywiście widzimy się za tydzień. Niech moc innowacji będzie z Wami.